Sylwester w Sydney to było od dawna moje marzenie. No, w końcu udało się je urzeczywistnić, ale pewnie macie tutaj pytania. Ja się nad tym zastanawiałem. Miałem takie swoje wyobrażenia o tym, jak to będzie wyglądać. To znaczy my, rozparci na leżaczkach, z drinkiem w ręce, w spokojnej atmosferze, obserwujemy wody zatoki, oglądając z dużą przyjemnością pokaz fajerwerków nad rozświetloną operą i mostem Harbour Bridge. Tak mniej więcej wyglądało to w naszych wyobrażeniach. Po prostu jedziemy, kupujemy bilet, siadamy na leżaczku, kupujemy drinka i obserwujemy spektakl. Czy to tak naprawdę wygląda? No właśnie. Czy mogliśmy to zorganizować inaczej? To też jest dobre pytanie. Myślę, że takie różne szczegóły i informacje praktyczne oraz ciekawe wskazówki dotyczące spędzenia waszego pierwszego Sylwestra w Sydney znajdziecie w tym odcinku. Może też będziecie w stanie skorzystać z tych informacji, żeby nie popełnić błędów, które my popełniliśmy, wybierając się na Sylwestra naszego życia. Zapraszam do oglądania. Turkish daje cały pakiet. Jest w tej saszetce szczoteczka do zębów, kapcie, maska na twarz, pasta do zębów, po prostu wszystko. I skarpety, no mówię ci. Masz już wszystko, czego potrzebujesz? Jeszcze by się prosecco przydało. Dostaliśmy menu do wyboru. No i tak lecimy sobie. Samolot jest naprawdę fajny. A w dodatku Isa bardzo się wciągnęła w Angry Birds. I w zasadzie chyba już niedługo przejdzie całą grę. No, toaleta też jest naprawdę fajna, także polecam Turkish Airlines. No i okazuje się, że musimy jednak wysiąść z samolotu w Kuala Lumpur, który Na jest szczęście, żeby rozprostować kość. i złapać Wi-Fi. Władze Malezji chcą nam przetrzepać bagaż, chociaż nawet nie będziemy nic zwiedzać. Żeby ci kompanii nie zabrali. I za oknem Australia. Pierwsze widoki nie zachęcają i tylko pustynia, pustynia, pustynia. No ale niedługo będzie już Sydney i będziemy na wybrzeżu. O Boże. Ciężko. No, nareszcie. A gdzie palmy? A tam jest jedna. Dobra, nareszcie. Nareszcie w Australii. I jest choinka, i jest ciepło.
Wszystko na swoim miejscu, kochani. Nareszcie w Sydney. W końcu wylądowaliśmy w Australii. Lotnisko jest zaskakująco niewielkie, zaskakująco ciche i zaskakująco sprawne. Wszystko poszło bardzo szybko. Kontrola paszportowa poszła bardzo sprawnie. Kontrola fitosanitarna, która tu jest powszechna. Nie wolno wwozić świeżej żywności. Australia boi się zarazków. Nie wolno też wnosić ziemi, na przykład na butach, na sprzęcie kempingowym. To jest sprawdzane. To również poszło bardzo, bardzo szybko. Najdłużej czekaliśmy na samochód. Nasza dzielnica, w której jest nasz pierwszy hotel, tutaj nazywa się St. Peters i jest to takie przedmieście, są takie spokojne domki, małe uliczki, małe kafejki, bardzo, bardzo małosteczkowy klimat. Ciekawą rzeczą jest to, że hotel jest zaraz obok lotniska. Samoloty dosłownie latają nam nad głową. To jest porządny kubek kawy. Australia jest chyba takim wyjątkowym krajem, gdzie kawę serwuje się w kubkach, do takich dużych. Mają nawet specjalne określenie na to. No takie cappuccino, jak zamówiłem, to się nazywa Maggocino, czyli Mag of Cappuccino. Natomiast kiedy wjeżdża się do centrum, czyli tak zwanego CBD, Central Business District, Sydney zaskakuje. Pojawiają się tu wysokościowce, szklane budynki, piękne, nowoczesne budowle, szerokie autostrady, wiadukty, prawdziwy wielkomiejski klimat. Czujesz się tu troszkę jak w dużym amerykańskim mieście. Wąskie ulice, wysokie budynki, cień. Tak to wygląda, więc Sydney jest trochę miastem kontrastów. Poza tym jazda tutaj, w samym centrum, nie jest najprostsza, ponieważ jest dużo możliwości i czasem GPS nie ostrzega w porę, który pas należy zająć. No i tak nam się zdarzyło parę razy już przegapić nasz zjazd. Mają tu super automaty z świeżym sokiem pomarańczowym. Zafoliowane jeszcze od razu. Oczywiście, co robimy w Sydney? Idziemy na plażę. Wybór jest ogromny, natomiast trzeba wybierać mądrze. Zasada jest taka, że im bliżej się pojedzie do centrum, tym będzie więcej ludzi. Szczególnie teraz, bo jest to najgorętszy okres wakacyjny. Święta, Nowy Rok, wakacje, urlopy. Wszyscy idą na plażę. Więc pierwszą plażą, na którą pojechaliśmy, była piękna Balmoral Beach. Ona jest blisko centrum, ale tam był duży tłok. Tam było widać, że to jest taka osiedlowa plaża. Jest miasto, ludzie, grill, wiaderka, łopatki, psy, żaglówki, piwko. No, połowa miasta tam była. Natomiast następnego dnia pojechaliśmy na plażę Little Bay Beach. Little Bay Beach to jest plaża, która jest jakieś 35 minut drogi od centrum na południe i tam było zupełnie inna historia. Było bardzo sympatycznie, bardzo małe domki, darmowy parking, przepiękna woda, przepiękny piasek, no i wielkie centrum Sydney daleko w tle, jak widać na zdjęciach z drona.
być w Sydney i zobaczyć opery? No, jest kilkanaście miejsc w mieście, skąd jest naprawdę dobry widok. Pierwszym miejscem, które wybraliśmy, znajduje się po przeciwległej stronie zatoki, na północy miasta, w takiej mieszkalnej dzielnicy. To miejsce nazywa się Mary Booth Lookout Reserve. Jest to taki ładny osiedlowy park, z którego widać operę z takiego kąta, w którym no, normalnie ludzie jej nie widzą, bo jest to z drugiej strony, również na tle mostu. I tam sobie poszliśmy. Było mało ludzi, było bardzo fajnie. No, nasze pierwsze zetknięcie z operą na żywo. Ogólnie wydaje... Widok. Tak. Jesteśmy na punkcie widokowym. Było ciężko zaparkować, ale się udało i tutaj przyszliśmy. Wydaje się mniejsza. To takie moje spostrzeżenie. Drugie miejsce chcieliśmy już zobaczyć operę z tej strony południowej, tak jak ludzie zwykle ją widzą. I w tym celu udaliśmy się na Starówkę. Pod Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest taki ładny taras nad samą wodą i tam ludzie przychodzą, robią sobie zdjęcia, można obejrzeć operę. Tam jest również bardzo pięknie, oczywiście jest już tam zdecydowanie więcej ludzi, bo to jest w centrum. Tam planowaliśmy spędzić również Nowy Rok, żeby widzieć pokaz fajerwerków. Czy to się udało? Dowiecie się. Ważnym elementem naszej wyprawy do Sydney właśnie w okolicach Nowego Roku była możliwość spędzenia tego Nowego Roku nad zatoką z widokiem na operę, na pokaz fajerwerków, na most Harbour Bridge. Nie jest to takie proste, jak się mogłoby wydawać. Problem polega na tym, że większość barów, które mają jakikolwiek widok na zatokę w centrum miasta, a nie ma ich dużo, bo centrum jest dosyć gęsto zabudowane, była od dawna już zarezerwowana. Także kiedy ja parę tygodni temu próbowałem coś znaleźć, nie było już stolików. Te bary, które miały jeszcze miejsca, wiele barów ma tutaj takie tarasy na dachu z ładnym widokiem, one miały jeszcze stoliki, ale życzyły sobie astronomicznych sum za taki pakiet noworoczny, nawet do $1000 za osobę. No nie chcieliśmy tego płacić, więc zarezerwowaliśmy taką kantynę, stolik w takiej kantynie meksykańskiej, restauracja El Camino. Tam mieliśmy za $100 od osoby nieograniczone margarity, nieograniczone tacos. Chyba dobry deal. I stamtąd jest jakieś 150 metrów do zatoki. I tam planowaliśmy obejrzeć pokaz fajerwerków po kolacji. Czy to się udało? No nie do końca. Problem był w tym, że kiedy już zjedliśmy kolację i pół godziny przed 12 wyszliśmy na miasto, okazało się, że cały ten teren, dostęp do zatoki jest zamknięty. Są tam ludzie, natomiast nie wpuszczają już nowych ludzi od paru godzin. Władze miasta na Nowy Rok postawiały w przeddzień, w nocy mnóstwo płotów, tak aby kontrolować przepływ tłumów z obawy przed jakimiś niekontrolowanymi wydarzeniami. I bardzo była reglamentowana liczba ludzi, które mogły do konkretnych miejsc się tam dostać. Więc my na przykład dostaliśmy się na tą Starówkę, gdzie była nasza restauracja, tylko dlatego, że mieliśmy potwierdzenie rezerwacji. Normalnie również tam ludzi już nie wpuszczano.
No więc co zrobiliśmy? Z pomocą przyszedł nam wierny dron. Jak się udało? No musicie sami ocenić. Dzisiaj jest Sylwester. Miasto wygląda na opustoszałe. Na większości ulic w centrum są znaki, że trzeba samochód zabrać, bo go odholują. Nie wiem, dokąd ludzie mają go zabrać, bo całe ogromne centrum ma te znaki. Wiele ulic jest po prostu zamkniętych. Nie wiem, jakie są tutaj plany, bombardowanie, przemarsz wojsk, ale zdaje się, że władze chcą całkowicie wyczyścić miasto z ludzi i samochodów. Tak. Także jest śmieszne. No, zobaczymy, czy nas nie odholują. Zaparkowaliśmy na jakiejś osiedlowej uliczce. No, mamy wieczór, 31 grudnia, więc ruszamy piechotą w kierunku naszej restauracji. Na Sylwestra, no to jest bardzo nasz pierwszy Sylwester w Australii. Ale może nie ostatni. Także całe miasto zaczyna się ruszać, widać, jest ciepło, fajnie, 26 stopni, jest super. Wzięliśmy Ubera, ale oczywiście się musiał zatrzymać w pewnym momencie, bo ulice są zamknięte. Jesteśmy jakieś 800 metrów od restauracji, ale nie ma przejścia nawet dla pieszych, bo boją się tłumów. No i szukamy teraz możliwości, żeby tam się dostać na piechotę. Nie wiem, czy nam się to uda, czy nam nie naanulują tego stolika. No zobaczymy. Musimy zdążyć, bo nam wypiją wszystkie margarity. Jesteśmy, musieliśmy pokazać potwierdzenie rezerwacji panom policjantom, ale zostaliśmy wpuszczeni za płot. Musieliśmy puścić drona, żeby zobaczyć operę, bo było... Widzieliśmy operę, Ale ale puściliśmy drona, żeby widzieć lepiej. żeby widzieć z fajerwerkami operę, bo nie można się było dopchać, bo było zamknięte i było dużo ludzi. A wczoraj tam chodziliśmy i było dużo miejsca i byliśmy pewni, że sobie tam staniemy i będziemy wszystko widzieć. Ale nie udało się to, więc dron przyszedł nam z odsieczą. Bardzo dobrze. Miasto Sydney nas przechytrzyło. Ale my powiedzieliśmy ostatnie słowo. No kochanie, już prawie północ. Uważaj, żebyś we mnie nie strzelił. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Szczęśliwego Nowego Roku! Happy New Year!
nowym roku na kaca, co zrobić, żeby mieć trochę wytchnienia? Trzeba wyjechać z miasta. Godzina drogi od Sydney znajduje się Park Narodowy Gór Błękitnych, Blue Mountains. To jest taki przepiękny teren górzysty z zielonymi wzgórzami, potokami, rzekami, wodospadami. I tam pojechaliśmy sobie. Nie jest to daleko, oczywiście było dużo innych ludzi, którzy wpadli na ten sam pomysł, ale zrobiliśmy sobie takie małe spacerki. Pojechaliśmy zobaczyć najbardziej znany, taki symbolizujący ten park widok, czyli 3 siostry, 3 takie słupy skalne stojące obok siebie w takim bardzo pięknym otoczeniu. Tak jak mówiłem, było trochę ludzi, ale była bardzo sympatyczna temperatura, nie było za gorąco, świeciło słońce. Bardzo ładne takie miejsce w Parku Narodowym Blue Mountains. Dużo Górach. zieleni. Dużo zieleni, dużo turystów, takie piękne 3 skały zwane Three Sisters. To jest 3 siostry, które są bardzo znanym punktem widokowym i tutaj za nami, za mną, bardzo ładnie widać. Boże, jadę. Nie no, w sumie Dobrze się jedzie? na razie przejechałam 300 metrów. A dokąd pojedziemy dalej, tego dowiecie się już z następnego odcinka. No dobra, mogę zdradzić, że to będzie Tasmania.